Teraz wybrałem się z młodą. Zobaczcie, piękna pogoda dzisiaj jest, ale za niedługo wjeżdżam z Packiem na strumień nieopodal i zaczynamy przerabiać glinę. Coraz więcej ludzi na mojej miejscóweczce, więc mam nadzieję, że jeśli sezon szybko się zaczął, to szybko się nie skończy. Teraz z młodą wpadliśmy na taki pomysł, że będziemy zbierać takie szkiełka wypolerowane z plaży. To jest szkło. To nie jest szkło, ale będziemy zbierać takie szkiełka i zobaczymy, ile tego uda nam się uzbierać przez cały sezon. Tak, dla pizzu. Dobra, już lecimy. Jestem ja. Tam jest. Tam jest ten drugi delikwent, Pacek. Ja oczywiście musiałem wrócić, żeby wziąć sito, ale jak widzicie, jest sito, wiadro, łopaty, płucznia z Golden Sharka i lecimy, no nie, Pacuś? Pacek w woderach, ja tylko gumowce dzisiaj, więc będę się obijał. Miejscówka ściśle tajna, bo już Google ostatnimi czasy zaczyna gadać, gdzie Charlie Treasure Hunter poszukuje, więc wiem, jak bardzo ten internet potrafi śledzić, a dla tych, co są tu od zawsze, to miejscówka chyba bardzo dobrze znana. O kurde, nasi tu byli. Patrzcie, jakie tu jest ogromne mrowisko. Tędy. Trochę się tu trzeba poprzedzierać przez krzaki. U nas jeszcze śnieg, a już dawno po prima aprilis. Dobra, jesteśmy na miejscóweczce. Z Edwinem tutaj gdzieś nieopodal kopaliśmy, ale wtedy wybraliśmy naprawdę totalnie nieodpowiednią miejscówkę i też nie mieliśmy odpowiedniej łopaty. Dziś jesteśmy tu po raz kolejny. Ostatnio byłem, jak cały ten strumień był pokryty śniegiem, ale na dzień dzisiejszy śniegu nie ma. O, tu jest mech, tu by było warto trochę poskrobać, bo słyszałem, że mech działa właśnie w ten sposób, że jeśli tu jest dość taki mocny strumień, tam jest fajny spadek, to tutaj na tym mchu dużo drobinek złota mogło się zatrzymać. Zaraz zobaczymy, pierwsza miseczka jakaś pójdzie. Dobra, Pacek tutaj dorabia koncentratu. Na razie skupimy się na tym miejscu. Płucznia chyba niezbyt dobrze jest zainstalowana, ale no zobaczymy, niech jest jak jest. Zobaczymy za chwilę. Dobra, teraz w tym miejscu płucznia akurat dobrze wpadła i jest na niej fajny, silny strumień. Już tam coś spada powoli, ale na razie robimy koncentracik i z tego koncentratu przepłuczemy to, ale ona dobrze działa, jak mam na niej nogę, bo inaczej po prostu za bardzo się podnosi i wtedy jest gorzej, więc no ja będę robił dzisiaj za tego, który obciąży troszeczkę płucznie, żeby Pacek mógł wypłukać pierwsze wiadro. Dobra, na pierwszej inspekcji jest jedna drobinka na macie inspekcyjnej. Zobaczymy, co dalej będzie. Za chwilę to przepłuczemy na misce i będzie wiadomo. No dobra, no to powiem tak. Po przejrzeniu pierwszej miski można powiedzieć, że gówno tu jest, ale zobaczcie, na przykład tutaj jest bardzo ładny granat.
Mam tylko pipetę do zasysania, więc nie mam nawet sprzętu, więc po raz kolejny nie jestem w 100% przygotowany. Tu kurde, to wygląda jak jakieś drobinki, tylko czy to jest złoto? Chyba nie, bo jak dla mnie jak coś ucieka po misce, to nie jest złoto, ale na przykład możecie tutaj zauważyć, zobaczcie ile tu jest czarnego piasku zmieszanym właśnie z takim czerwonym. To jest piaskowy granat, tak? Tak to się jakoś chyba fachowo nazywa. Nie widzę tu oznak jakiegoś większego złota i tak dalej. Chociaż no są jakieś takie opiłki, ale to na pewno nie jest złoto. Więc lecimy dalej do docelowej miejscówki. Chyba pierwszym, najważniejszym elementem to jest zrozumienie tego strumienia i kopnięcie w dobrym miejscu oraz ustawienie płuczni. I tak, rzeka hamuje w tym momencie, tutaj, prawda? Bo tutaj nabiera rozpędu i płynie po ścianie, czyli tam jak jest złoto, to przesuwa się ono szybko, a to co tutaj na zakręcie wypada, to zostaje tutaj. Ja to tak rozumiem. I tam też kopniemy. No i teraz jest płucznia bardzo ładnie ustawiona, małą łopateczką sobie wrzucamy. Na razie jeszcze nie jesteśmy na miejscówce, w której wychodziły złociny, ale chcemy sprawdzić każdą po kolei, bo bynajmniej dla mnie jest ważne to, czy ja w ogóle ten strumień chociaż trochę rozumiem. Tutaj na tych szybkich takich łukach gromadzi się taki bardzo lekki urobek w postaci różnych jakichś muszli i tak dalej. Dobra, minus nagrywania telefonem jest taki, że przed chwilą mi się o przepraszam, wpadł mi do wody. Ale widzę, moi drodzy, coś, po co tu jesteśmy. Tak? Tutaj jest. Już, no, Nie, uciekło. nie, tu jest w tym. A no jest, no jest. Dotknąłem to, no tu jest patrz. Czekaj, przyłóż palca. No, właśnie jak przykładam palcem, to dobra. ucieka. Widać. Opa, gdzieś? Przeskakuje. Może to żyje. No i po raz kolejny, moi drodzy, jest mała drobinka właśnie tutaj. Za chwilę zasiemy to od razu do butelki z inspekcji. Dobra, i to jest miska wykopana, nie wiem, z 30-40 cm w dół i teraz przepłukam ją, a Pacek już będzie ogarniał następny koncentrat. Ładnie wygląda materiał, ale czy tu coś jest? No, zobaczymy.
No, takiego ładnego księżyca nic nie osiadło. Zaraz powybieram jakieś, jak będą jakieś fajne granaty. Jeszcze strumień na dole przymarznięty, ale już tutaj niedaleko jest to miejsce, do którego idziemy. No i zobaczcie, jakie tu są pokłady iłu. Piękny strumień. I niedawno kopałem, jak było tak dużo śniegu, kopałem gdzieś tutaj w tym mchu. A z tego co słyszałem, to właśnie ten mech daje też naprawdę bardzo dużo do tego, że się w nim lubią drobiny złota zatrzymywać. Ale tutaj zobaczcie sami, piękne miejsce od groma iłu. No i lecimy. Pamiętacie, jak powiedziałem, że potrzebny mi ktoś do rozdrabniania iłu? No, dzisiaj mam ze sobą żołnierza, który potrzebuje narzędzi do rozdrabniania iłu innych niż swoje dłonie. Nie wiem, czy wiecie, czy jest coś takiego, czym można to rozdrabniać, bo byłoby grubo. Zainwestujemy w to pieniądze. Nie chowaj samorodków do kieszeni. Tutaj mamy kolejne miejsce, ale w tym ile tak naprawdę no nie da rady kopać i jest bardzo ciężko, ale tak, znowu to rozumiem. Tam przyspiesza rzeka, tutaj jest wolny nurt, tutaj przyspiesza i tam jest wolny nurt. Po, tak jakby można powiedzieć, tam za Packiem, po tamtej ścianie jest pełno iłu, a tutaj jest żwir. Staramy się wybierać ten żwir, ale jeszcze może tutaj, no ja tu w gumowcach nie dam rady wejść. Może tutaj gdzieś. Tak z samego początku. Gdzieś tu. Albo zobacz, nawet patrz. Tam. Tam chyba nie ma iłu. Czy jest? No. Pewnie jest pod spodem, bo tu pewnie jest po całości. No to nie. No w tym ile nie da rady kopać, bo jest albo zmrożony jeszcze taki, albo coś. No i no ciężko się go rozbraja. Łapy mamy jak po cemencie. Dobra, pierwsza miska została wypłukana na tej miejscówce typowo iłowej. Tutaj widzicie jeden granat, którego no nie udało się nawet zassać do pipety. No i jest gdzieś tutaj drobinka płatek złota, którego udało się mimo wszystko zassać. Więc podsumowanie jak zawsze w domu, ale ten granacik ładny. Nie skupi, tak? Nie skupi, nie skupi. Dobra, w każdym bądź razie granacik ładny, a jest kawałeczek złota. Pacek tam walczy dalej, bo możliwe, że to z tego iłu wychodzi, ale naprawdę no jest to bardzo ciężkie do przerobienia. Zobaczcie, jaką brudną wodę zostawiamy. Oczywiście ona się tam później gdzieś dalej przefiltruje, ale to wszystko wychodzi z płuczni, z tej gliny i leci sobie kurde dalej. Leci sobie dalej przez ten strumyk. No i tutaj zaczyna już mieć prześwity. Ale naprawdę no, produkcja. Nic w sumie nie wychodzi. Granat mi wypadł z ręki, dobrze, że nie wybuchł. A drobina złota została. Oczywiście zrobię zdjęcie, te mikro, makro zdjęcie, jak będę w domu na kalendarzyku. Tak będą już zawsze robione chyba podsumowania z poszukiwania złota. No nie ma dzisiaj jakichś konkretów, ale wiadomo, no, więcej gadamy niż robimy. W sumie to ja gadam, a Pacek robi. Już mamy coraz ciemniej, więc używam latarki czołowej. I tutaj mamy, zobaczcie, tutaj mamy złocinkę.
Dobra, słońce uciekło, pojawiły się ciemne chmury nad nami. Co wiadro, jedna złocina i ze 2-3 granaty, czyli w sumie żadnych rewelacji. Wiadomo, można by było dalej kopać. Jedno wiadro, jedna złocina, ale no nie, jest jeszcze, widzicie sami, śnieg i no lipa. Może to Pacek przynosi pecha, albo po prostu taki dzień. Jak to, Pacek, jest to ty pecha przyniosłeś, czy po prostu taki dzień? Chociaż nie, no są złociny, no to jaki to pech, no kurde, tak też nie można mówić, że kolega pecha przynosi, jak są złociny. Strumień jest ciekawy i no fajnie by tu było jeszcze pokopać. Gdzie myśmy z Edwinasem kopali? Zaraz znajdę. Tu był też odcinek z jednego miejsca, gdzie kopaliśmy z Edwinasem. A nawet nie wiem, czy nie, chyba nie tutaj. Dalej. Co nas chciały komary zeżreć. No ciężko tu było z komarami. A myśmy wybrali chyba też takie trochę napałe miejsce z Edwinem, żeby po prostu było fajne, ale oprócz tego, że było fajne, to chyba nic w nim nie było. Nie wiem czy nie tutaj. Gdzieś tutaj kopaliśmy chyba z Edwinem i wtedy to totalnie nic nie wyszło. No, nie zawsze jest kolorowo. Albo tutaj to było chyba. Tutaj to było, no. Tutaj myśmy przekopywali dno. To też ta rzeka, tak jak widzieliście z góry, to ona tak zakręca, że w każdą stronę, w każdą możliwą stronę ona robi zakręty, wygibasy i nie wiadomo, do którego miejsca tu po prostu podejść, żeby coś wykopać. Więc chyba lepiej przejść się po jej całej długości i pozbierać próbki następnym razem i zobaczymy, gdzie wyjdzie najwięcej za pierwszym razem, to wtedy będziemy tam kopać. A teraz już z pustym wiadrem leci w stronę auta. No ogólnie tak w sumie zamuliłem powiedzieć, że to już w sumie koniec wideo. Nie wiem jak długie będzie, ale już z Packiem po prostu skończyliśmy kopanie na dzisiaj. Wsiedliśmy do auta i jedziemy na Hawiry. Wyszło co wyszło, to za chwilę zobaczycie na podsumowaniu i tyle. Dzięki, pozdro, elo.